Znajduje się w Ostii Antycznej, częścią jest Rzymu. Znajduje się przed wejściem do parku archeologicznego. Wejdę tam i zdam Wam relację, jaka jest sytuacja odnośnie powodzi we Włoszech. Dzisiaj jest 22 wrzesień 2024 rok. Wejścia do parku archeologicznego. Tutaj mamy kasy, toalety. Też można sobie zakupić kawę, wodę. I stoją grupy turystyczne, które czekają na swoich przewodników. Mamy też mini busik, który dowozi nas do Porta Marina, to jest kilka kilometrów stąd, na koniec tego parku, a tam z powrotem wracamy na piechotkę i sobie zwiedzamy. Ja, żeby wejść do parku archeologicznego, to jeszcze Wam powiem, że mam oto taką wejściówkę. Tą wejściówkę kupiłam za 40 euro i ona jest ważna na cały rok. Od lipca założyli automatyczne przejście, więc w zasadzie nie sprawdzają, tylko się podkłada wejściówkę do automatu i wchodzi. Ale ostatnim razem automat nie działał, więc widzicie, jak to jest. Myślimy, że wszystko nam działa, a tu nie działa. Postaram się dojść do jakiegoś punktu, żeby sobie stanąć i spokojnie z Wami rozmawiać, ale pokazuję Wam też, jak dużo ludzi przyjeżdża do nas, do Ostii Antycznej, do parku archeologicznego, żeby zwiedzić starożytną Ostię. To miasto powstało w IV wieku. Najwięcej właśnie wycieczek jest pod koniec września, bo temperatury spadają i nie jest tak gorąco. Jeszcze 2 tygodnie temu mieliśmy upały do 40 stopni. Dzisiaj w tej chwili mamy 22 stopnie. I jest taka pogoda, jak widzicie. Z ostatnich informacji wynika, że zostały zalane miasta i miejscowości w regionie Emilia-Romagna. Stolicą właśnie tego regionu jest Bologna. Większość ludzi zna takie słowo salsa, sos boloński, co nie? No to właśnie z tamtych rejonów pochodzi ten przepis. Natomiast tam ludzie cierpią tak jak i w Polsce. To, co wyczytałam i widziałam, zginęło 3 osoby, ale wiadomo, że z godziny na godzinę sytuacja się zmienia. We Włoszech co roku gdzieś wylewają rzeki, bo są straszne ulewy, no ale Emilia-Romagna w tamtym roku też miała straszną powódź i ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego ponownie ta sama sytuacja powtarza się i w tym roku. Dlaczego nie spowodowali takich zabezpieczeń, żeby nie było tej strasznej powodzi. Ja tak na swój prosty rozum uważam, że człowiek z żywiołem nie wygra. Może zabezpieczyć pewne rzeczy, jest w stanie zabezpieczyć, może uprzedzić ludzi, ale są takie sytuacje, że naprawdę woda to jest taki żywioł, że naprawdę ciężko przewidzieć, jaki nurt i jaki kierunek obierze woda, ile tego deszczu spadnie. No teraz mają takie technologie, na podstawie tych technologii mogą przewidzieć takie i takie opady, ale są takie sytuacje, że człowiek opuszcza ręce i nie jest w stanie tego zatrzymać. Jak w Polsce, tak i tutaj. Dzisiaj rano w telewizji pokazują, jak ludzie walczą z tą wodą. Woda trochę opadła w niektórych miejscach. Już zaczynają wyrzucać te wszystkie rzeczy z mieszkania, bo wiadomo, że woda pochłonęła wszystko. Domy były zalane do 1. piętra i nawet bardziej. Tak samo jak w Polsce. Wszystkie rzeczy, które znajdują się w mieszkaniach, są do wyrzucenia. Sprzęt, wersalki, meble. Może niektóre meble się nadają, ale z reguły meble, które stoją w wodzie kilka dni, to już są nie do użycia, więc na miliony euro są oszacowane szkody we Włoszech, tak jak na miliardy złotych są oszacowane szkody w Polsce.
Dzisiaj jest pochmurnie, ale nie zapowiada się na deszcz u nas. Ja tutaj się znajduję na drodze, która prowadzi do baru na terenie tego parku archeologicznego i tutaj też jest muzeum. Muzeum, które zostało otwarte w lipcu po kilkuletnim remoncie. Jeszcze Wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Znajduje się przy cudownym miejscu, które się nazywa Terme dei Cizari. No nie wiem, czy dobrze widać. Termy, czyli właśnie takie miejsce saunowe, sauny takie można powiedzieć. O, zobaczcie, jak to w starożytności mogło być. Tutaj są takie rysunki, a tutaj Wam pokazuję. O, tak to wygląda, a w oddali mamy full wycieczek. Jest godzina, kochani, 10:20. Park archeologiczny jest otwarty od 8:30, a przed wejściem do parku widziałam już z 5 czy 6 autokarów, także w sumie no, trochę wycieczek przyjechało, no ale też były samochody prywatne. Lubię przychodzić do parku archeologicznego z tego względu, że jest dużo miejsca do chodzenia, jest totalna cisza. Może słyszycie jakiś taki skrzyty takich ptaszków, ale to są takie właśnie cudowne ptaszki, które uwielbiam. To są po prostu zielone papuszki. Jeżeli mi się uda teraz nagrać, to Wam dołączę do tego filmu. Tamtą drogą przyszłam. To drzewo, gdzie mieszkają papuszki, jest na terenie tej posesji. Tutaj jest taka posesja, gospodarstwo. I kochani, papuszki żyją sobie na tym cudownym drzewie. Ile tych papuszek jest, nie wiem. Ale z rana zawsze tak sobie skrzeczą. O, latają. Niekiedy można je spotkać tutaj na tej trawie, jak sobie szukają jedzenia, ale w tej chwili widzę, że one wszystkie są na drzewie. No, gdzieś tam przeleci jakaś papuszka. Papuszki mają raj na ziemi, bo tutaj jest taki spokój z dala od miasta. Tutaj mamy też takie drzewa różnego rodzaju. Między innymi rosną tutaj drzewa laurowe. Drzewo laurowe dochodzi do 14 metrów, no i tutaj takie właśnie drzewa mamy. No akurat tutaj nie są takie duże 14-metrowe, ale są. Pokażę Wam, dojdę bliżej do tego drzewa. One tutaj sobie fruwają. O, także jak ja chcę do bigosu albo do jakiegoś innego jedzonka, to ja sobie tutaj urywam takie liście laurowe, bo one nie są zanieczyszczone od tych wszystkich spalin samochodowych, bo sobie tutaj rosną te drzewa z dala od drogi głównej. Także ja sobie też kilka listków urwię. O, pachnące są. Szkoda, że nie możecie poczuć, jak pachną. Na tyle dzisiaj. Nie będę się więcej rozgadywać. Widzimy się na jakimś przepisie. Osoby, które poświęciły czas, żeby wejść na mój kanał. Kanał Mandziare Łewki. Mandziare po włosku znaczy jeść. Dziękuję wszystkim tym osobom. Osoby, które jeszcze nie są zasubskrybowane na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji. Tutaj dużo się dzieje. Pokazuję różne przepisy. Przez 5 lat nagrałam ponad 1000 przepisów. Jest z czego wybierać. Jest teraz sezon grzybowy. Ja mam bardzo fajne przepisy na grzyby, więc zapraszam na te przepisy. Wejść tylko na playlistę i znaleźć sobie zakładkę przetwory z grzybami. Oczywiście też mam taki fajny filmik, który wszyscy oglądają. Ma bardzo dużo wyświetleń, jak suszymy dużo grzybów. Życzę miłej niedzieli i widzimy się na jakimś przepisie.